Och, chłopcze. Cena wolności jest zbyt wysoka. Tacy jak my zawsze kończą w ten sposób. Innego miejsca dla nas obu nie ma, jak jedynie te mokre, skąpane w krwi podłoże. Cokolwiek by się działo, jak największa zmora stanęła na twojej drodze, chroń to, co ważne, honor i rodzina. Chodź tu, mięczaku! Kim są ci ludzie, którzy zabrali tatę? To tylko sojusznicy z góry. Nie musisz sobie nimi zawracać głowy, kochanie. A tata? Co z tatą? Nie martw się, Nikodem. Twój tato poszedł z nimi dobrowolnie. To pewna część naszej rozmowy. Pamiętasz, jak bardzo pragnąłeś zostać rycerzem kilka lat temu? Pan, do którego poszedł tata, umożliwi ci tą ścieżkę. Pozwoli dostać ci się do pierwszej dywizji, a później przejść do oddziałów specjalnych. Może to ty za parę lat zostaniesz generałem dywizji Królewskiej Armii Demonów? To znaczy, że również będę miał te skrzydła? O, kochanie, to dar od samego Boga, by móc je otrzymać. Sam Pan musiał spojrzeć na twoje zarzuty. Marzeniem każdej matki jest oglądanie własnego syna w srebrnej zbroi. Mamo, mamo! To ja! Chcę zostać rycerzem. Będę pomagać panu Sephiroth w jego zleceniach i walczyć z innymi. Będę chronić ciebie i tatę. I tak należy. Wierzę, że będzie z ciebie niezwyciężony rycerz, Nikodemie.
Tato, widziałeś, jak mi dzisiaj dobrze szło? Każdy bał się ze mną walczyć. Jestem coraz lepszy. Jak na swój wiek i posturę, naprawdę jesteś dobry. Jestem już wystarczająco duży. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Hej! No co? No co? To głupie. No ej. Zostań. Rodzice pozwolili mi wyjść tylko dzisiaj. Nie zadaje się z lamusami. Żartuję! Chodźmy porzucać kamykami w dzieciaki z mniejszych klas czy coś. Ja nie chcę. Nie, proszę. Moja krew. Widzisz tamtą dziewczynkę z czerwoną kokardką? Luna, no tak. Pójdziesz do niej i powiesz, że chce się z nią zakolegować. Ty tak na serio? No Jezu, ile masz lat? 5? No nie wiem, czy pytanie dziewczynek w tym wieku o takie sprawy jest normalne. No Nikodem! Każdy chłopak z większych klas ma. Ja też muszę. Kupię ci później koszyk z jabłkami czy pomarańczami. Nikodem? Nie. Jak się z nią zaprzyjaźnisz, to mnie zostawisz. Ja nie chcę. Nieprawda? Wcale nie. Nie jestem taki. Cześć, Nikodem. Nie wierzę, że Luna woli takiego szkieleta jak ty. Powinieneś się obrazić. I się obrażam. Idę do domu. No Nikodem, zostań! Idź poszukać Noctisa, ja nie mam czasu. Nikodem! Patrz, jak pójdziesz w lewo, to i tak zajdziesz na ślepy zaułek. Tam nie ma przejścia. Trafisz na wodę. Musisz się z tego punktu cofnąć i iść w prawo, na górę. Tam jest most, więc jedyne wyjście. Z tłumaczenia rozumiem, a z rysunku już nie. Dobra, jeszcze raz. Czekaj, daj mi. Teraz już wiesz? Tak, raczej tak. To świetnie, teraz moja kolej. Muszę już iść. Przepraszam, chłopaki. Do zobaczenia, Gacia i Nick.
już cię nie lubię. Co ja zrobiłem? To ona. Dobra, niech będzie. Kolejnym razem ci nie odpuszczę. Ja nie chciałem. Mogę ci to oddać, ale nie wiem jak. Jezu, Nikodem! No co? Jesteś strasznie dziwny. Tato? Coś się stało? Nikodem, musimy iść do domu. Ktoś chce cię poznać. O, okej. Do później. Znów zrobiłem coś źle? To nie tak, że robisz coś źle. Po prostu czas dzieciństwa już się skończył. Posłuchaj mnie, Nikodemie. Zachowuj się tak, jak zawsze cię uczyliśmy. Nie odpowiadaj na żadne zaczepki ani pytania. Sefius nie jest przyjemną osobą. Zależy nam na nim, byś to ty mógł zostać oficerem rycerskim oraz zagwarantował sobie odpowiednie życie. To okropny człowiek, a my nie chcemy, by zabrał nam syna wraz z pierwszym spotkaniem. Niko, proszę, przyjmij sobie do serca i zakoduj te słowa. Dobrze, tato, zrobię jak mówisz. Śmiało, Niko. Podejdź. Niko, podejdź tu.
jest nieodpowiedni? Musicie zabrać mojego syna? Mamo! Już mi lepiej, Niko. Już lepiej. Mamo. Wiedziałem, że to zły wybór. Było trzeba przenieść się do drugiej siedziby. Nie pozwoliliby nam wyjechać, a Niko by zabrali. On zgodził przyjąć Nikodema, na co ja pozwoliłem. Tato, to ja chciałem zostać rycerzem. Moim zadaniem jako twój ojciec jest wspieranie i staranie się spełnienia twoich marzeń. To marzenie nie powinno się tak skończyć. On zabije. Zabije tego ciebie. I jak? Ojciec jednak nie dał ci szlabanu? Nie chodziło o szlaban. Nie? To o co? Tato poprosił kogoś o spotkanie. I? Spotkałem Sephirusa. Czekaj, ty tak na serio? O w mordę. Powinienem zazdrościć? W sensie wiesz, to chyba najważniejsza osoba w sektorze 4. Ja już nie chcę. Nie chcę zostać rycerzem, nie chcę chronić innych. Ale że już napotkałeś przeszkody do marzenia i od razu się poddajesz? Później będzie już tylko gorzej. Ale jak już to zdobędziesz, będzie z górki. On powiedział, że umrę. Powiedział, że mnie zabije, jak popełnię jeden błąd. Ej, słuchaj, on nie mógł mówić poważnie. Gdybyś sam to usłyszał, zachowałbyś się dokładnie tak samo jak ja. Tak, wiem o tym. Wiem o tym, że jestem głupim dzieciakiem, który chodzi z głową w chmurach. A gdy nadejdzie moment, nie potrafi pomóc swojemu przyjacielowi. Ja rozumiem, jak się czujesz, Nick. Naprawdę chciałbym ci pomóc, ale w tym momencie nawet nie wiem jak. Przepraszam, że jestem tak beznadziejny. Przepraszam za... Cieszę się, że mam takiego przyjaciela jak ty, Garcia. Wiesz, mam pomysł. Jak już przyjdzie czas na dołączenie do Akademii, to ja wybiorę ten sam kierunek co ty. Również zostanę rycerzem. Ale Garcia, czy ty nie chciałeś być... Podróżnikiem? Już nie. Będę twoim prywatnym przyjacielem rycerza. A? I co ty na to? To my zostaniemy najlepszymi z najlepszych. Będziemy tak silni, że przewyższymy samego Sephiusa. Będziemy dzień w dzień trenować, by pewnego dnia zasiąść na szczycie. I co, Nick? Wchodzisz w to? Tak. Tak, to dobry plan. Jednak nie można im zaufać. Dlaczego? To jego rodzina. O,
Cóż, cokolwiek jak myślę. Ty i ja. Znajdziemy ich zanim on to zrobi i I co? zmusimy go do upadku, aby ich wyeliminować. Czekaj. Na serio? Tak. Na serio. Widziałeś tamtego gościa na początku? Jak on nas rozniesie! No Jezu, nie jęcz. Jak się utrzymamy, jeszcze kilka. Mam około 300 punktów w kieszeni. Jak tu wparują, to już po nas. Jak będziesz tak głośno, to tak. Dobra, idziemy. Zły plan. Wycofujemy się. Jesteśmy skończeni. Jeszcze nie. Słuchaj, Nick. Tak jak na treningach. Dostaniesz chorągiew. Ja wytrzasnę jakieś liście w podobnym kolorze. Wybiegnę pierwszy, ciągnąc tamtych za sobą. Ty w tym czasie pobiegniesz w stronę naszej strefy. Nie przejdę. Jest ich tam pewnie zbyt dużo. W tym rzecz. Dowódca przeciwnej drużyny zwoła resztę. Będzie wiedział, że wniosę flagę. Jak zobaczysz, że jakieś skrzydło jest wolne, biegniesz i punkty mamy w kieszeni. Łapiesz? Ups. O, w mordę. Naprawdę, Nick. Musiałeś pomylić chorągiew. To twoja wina. Było trzeba wziąć odpowiednią chorągiew. Moja? Trzeba było patrzeć, czy trzyma się odpowiednio. Mogłeś patrzeć pod nogi i nie wywrócić się pod koniec trasy. Mogłeś nie pomylić lewa z prawem. W grupie 7 udało się utrzymać chorągiew.
Nie wiem, jak to możliwe, ale wszystko, co zamierzę, zawsze wychodzi. Znasz go? Ja? Nie? Dlaczego tak myślisz? Mówisz, jakbyś go znał. Ale nieważne. Wiesz lepiej. Chodźmy się lepiej przygotować do walk. Racja, słuszna uwaga. Testy wstępne są normą, by dostać się do Akademii Żołnierskiej. Formalnie składają się z 3 egzaminów. Część praktyczno-obchodowa, gra na czas oraz zdobycie terytorium. Grupa składająca się z 25 osób przeciw 2, którzy mają utrzymać swoją chorągiew przy sobie przez 16 minut. Dokładnie, jeśli wygra grupa druga, 2 najbardziej staranne osoby z niej, przechodzą z czego reszta, nawet przegrani, przechodzą do drugiego etapu. My przegraliśmy, więc musimy pokazać się najlepiej w drugim etapie. Etap drugi. Walki grupowe 2 na 2. To będzie szybkie. Lista trzeciego etapu nadal nie została ogłoszona. Dziwne. Zazwyczaj znaliśmy ją już kwadrans po trzecim etapie. Może mają problemy z rozmieszczeniem zawodników. Nie ma mowy. Zazwyczaj to wszystko krzyżowali, by każdy walczył z nieznaną dla siebie osobą. Coś mi tu nie gra. Garcia, błagam. Nie mów mi, że masz zamiar zrobić to, co myślę. Na spokojnie, Nick. Ja wiem, jak to zrobić szybko i niezauważalnie. Ha?
To jakiś żart, nie? Nie będę z nim walczyć. Przestań! Stary, wygłupiasz się? Nie będę z tobą walczyć. Odpuść i spróbujemy za rok. Ja również nie chcę z tobą walczyć. Ale w tym momencie marzenia są ważniejsze od braterstwa. Bardzo boli. Nie. Gratuluję wygranej. Słuchaj, Nick. Nie ma tu czego słuchać ani powielać. Wygrałeś i tyle się liczy. Nie chciałem wygrywać. Nie chciałem walczyć. Myślałem, że ty sądzisz tak samo. Dlaczego po prostu nie przerwałeś? Nie chciałem walczyć z przyjacielem, a ty rzuciłeś się w moją stronę jak na zwierzynę. Ty i twoje durne marzenia. To są moje marzenia i na pewno nie durne. Myślałem, że chciałeś, bym był przy twoim boku. Pobiegłeś, bo chciałeś sprawdzić, który z nas jest lepszy. Przyznaj się. Wykorzystałeś ten moment na sprawdzenie nas obojga. Ale nie pomyślałeś, jakbyś się czuł po tym, jak przegrasz. Nie wiedziałeś, co czuł twój przyjaciel, kiedy postanowił wygrać. To działa w dwie strony. Gdybym dał ci łaskawie wygrać, nawet nie obejrzałbyś się za siebie i nie zauważył, jaką dużą przykrość byś mi stworzył. Nie mam pojęcia, co ci tam siedzi, ale mi zależy na nas obojgu jak cholera i na pewno o tym wiesz. Jak byś się czuł, Nikodem? Odpowiedz mi! O co ci właściwie chodzi, co? Tak bardzo zależy ci na marzeniu twojej rodziny niż na przyjaźni ze mną? Ja chciałem to przerwać. Chciałem to zakończyć po kilku paru uderzeniach. Chciałem zobaczyć, jaka wielka jest między nami ściana. A ona okazała się nieszczęście ogromne. Dlatego walczyłeś dalej? Po to, by spróbować dosięgnąć moją umiejętnością. To lata praktyki. Ja miałem kogoś takiego, kto pokazał mi pierwszą ścieżkę. A ty szedłeś po swojemu. Jestem tu po to, by cię wspierać i pocieszać. Podnosić i uleczać. Ale to zawsze i wszędzie będę szedł obok siebie. Ramię w ramię, otrzymując te same obrażenia. Dwójka ta wpatrywała się w siebie ozięble.
co róż wymieniając pytające oraz niezrozumiałe spojrzenia. Nikodem wciąż nieporuszony swoim zachowaniem odwrócił jedynie głowę w przeciwną stronę garci. Jednak oczy, błękitne jak letnie niebo, w tym momencie zdały się obrać odcień inny. Przypominały skrzepnięty do ciemności lód w zimną styczniową noc. Wzrok ten nie ocieplał teraz tego uśmiechu oraz miłych słów. Posiadacz ich wydawał się zgubiony na dalekim krańcu świata, czując jak siniaki i kolejne duże obrażenia dają o sobie znak. Patrząc na wprost, nie mogąc wstać z zimnego gruzowiska, słońce przykryte za głębokimi puchami chmur, a zimny deszcz otulał całą jego istotę. Jednak kolejny młodzieniec, targając się po gruzach, starał trzymać się osoby, którą kochał. Nie patrz na mnie tym wzrokiem. Odklej ten głupi wzrok ode mnie. Nadal nie przemyślałeś swojego zachowania. Czy może wiesz o tym, ale twoja duma nie jest w stanie tego znieść? To ja miałem być tym, co wygra. Chciałem sobie udowodnić, że wprawdzie to ja jestem lepszy. Ale znów wyszło jak zawsze. Wiem, że jestem mały, wątły i słaby. Chcę przekroczyć własne granice, jednak to zawsze za mało. Zawsze będę podążać za kimś, bezmyślnie patrzeć w jego plecy. Ile razy próbowałam dotrzymać ci kroku na naszej małej wyprawie. Bo ty zawsze miałeś na mnie czekać, nie odwrotnie. Chciałbym kiedykolwiek poczekać na kogoś innego niż ja. Nikodem, ja... Ej, chłopaki. Ogłaszają wyniki. Nie idziecie? Tak, już idziemy. Nie, Nik? Tak. Czy to nie... Nieważne. Tylko mi się zdawało. W cholerę! Widzisz to, Nik? Tak się składa, że nie. Podsadzić cię? Żartujesz sobie ze mnie? Przed chwilą dosłownie mnie opiórkałeś, a teraz chcesz mnie przy wszystkich zawstydzić? Nie, dzięki. Sam sobie poradzę. Taka rola przyjaciela. Tata, gdzieś już to słyszałem. Przyjęli 24 osoby. Widzisz? Numer 7 i dodatkowo 24. Gratuluję awansu. Dzięki i wzajemnie. No dalej, rozchmurz się! Czy właśnie w tym momencie nie zaczyna się twoje marzenie?
To już raczej koniec naszego dzieciństwa, co? Moje dzieciństwo skończyło się wraz z moją decyzją na tamtej górze. Przepraszam, obwiniasz mnie w tym momencie? Nie, dlaczego? Wprawdzie mamy już 15 lat. Ja za 2 miesiące już 16. Minęło 5 lat od tamtej rozmowy. Zaczęliśmy dorastać. Nasze ciała stały się większe i silniejsze, a głowa zaczęła myśleć bardziej racjonalnie. W tamtym momencie nie powiedziałbyś, że tak skończysz. Skończę jak? No wiesz, jak teraz, że w tym wieku będziesz starać się dostać do najgorszej organizacji na całej planecie. Szczerze, myślałam, że po tym, jak ukończymy szkołę, nasze drogi się rozejdą. To może dziwne, ale wciąż pamiętam, z jakim uśmiechem mówiłaś mi o tym, jak bardzo chciałbyś podróżować i zwiedzić cały świat. No ale... nikt. Tak, wiem. Sam postanowiłeś, że będziesz wraz ze mną starać się zrobić żołnierza. Ale wciąż jakaś cząstka mnie mówi, że odebrałam ci to, nad czym pracowaliśmy przez całe życie. Ale wiesz, że jako żołnierz również mogę zwiedzać świat. Wiem i sam tak o tym myślałem. To w czym problem? Twoje podróże miały być jak czymś odpoczynku i wytchnienia. Niosąc na plecak ze śpiworem, uśmiechniętym wspinacie na najwyższe góry. A nie, sztywno dzierżąc miec, idąc w krok z innymi obok siebie. Sztywniej, z bliznami na twarzy, czekając, aż dotrzemy do miejsca misji i będziemy się zabijać nawzajem. Hej, Sam. Zdecydowałem i nie chcę cofać tej decyzji. Czuję się naprawdę dobrze z tym, co mam mnie czekać. Nie mogę uspokoić niedoczekania, kiedy pierwszy raz będę w stanie utrzymać miecz i biec przed siebie. A mój honor i marzenia są nadal tutaj. Dopóki żyję, nikt mi ich nie odbierze. Nikt nie będzie w stanie mi ich zrujnować. A patrząc z drugiej strony, moja rodzina będzie ze mnie dumna z tej decyzji. Wiesz, ile dziewczyn się za mną będzie oglądać, jak już zrobię żołnierza? Dobra, cofam wszystko. Baw się dobrze jak na domu. Nie myślałeś o tym? Będziemy szalenie sławni! Wolę już zostać w tej dziurze znanej Ward Lake i zakopać się pod ziemią. Nie za wcześnie na to, Niko? Nie. Myślę, że to odpowiedni moment. Nadal nie jestem do tego przekonana. Mamo, Garcia ze mną będzie i obiecuję, że będę pisać listy i starać się przyjeżdżać tak wiele razy, jak tylko będę. Wiem, że się martwisz, Sofio, ale Niko jest już na tyle dorosły, że wie, jak o siebie zadbać. Jednak wiedz, że dla nas nadal jesteś tym małym Nikodemem. Jako rodzice zawsze będziemy się o ciebie martwić. Proszę, trzymaj się, Garci. I pisz tak dużo, jak tylko będziesz w stanie. Wiem i nie żałuję tego. Kocham was najbardziej na świecie.
Jestem tak z ciebie dumna, Niko. Dbaj o siebie. Dobrze, obiecuję, mamo. Gotowy? Jak nigdy. Co na to twoi rodzice? O, tak. Matka gratulowała mi, a babcia jedynie życzyła powodzenia. To dobrze. Tak. Dobra, Sona, odpuść. Jeszcze trochę, a nabędziesz się kontuzji. Jak mam odpuścić, jak nie jestem w stanie pokonać gościa, który był o 8 miejsc niżej ode mnie w rankingu? Coś cię ewidentnie stresuje. Twoje ciało jest strasznie sztywne, dlatego mięśnie nie chcą się odpowiednio układać przy oddaniu ataku. Dodatkowo walczysz na pięści. W kolejności core jedynie utrzymuje pozycję ochrony. Nie ma tego efektu zaskoczenia. W pewnym momencie powinnaś przejść z pięści na nogę lub ewentualnie głowę, by rozbroić jego ochronę. Jak mogę się skupić i nie stresować, gdy twój koleś patrzy się na mnie tak przeraźliwie tymi swoimi szaleńczo niebieskimi oczyma? To mnie strasznie stresuje! Na prawdziwym polu bitwy nikt nie będzie dla ciebie na tyle miły, by nie patrzeć w twoją stronę. Dobra, zamknij się. Sana. Tak, przepraszam. Chodźmy dalej trenować.
Nick? Co tam? Możemy iść pogadać? Wiesz, tak w 4 oczy. O, tak, jasne. W czym problem? Nie, nie tu. Nikodem, idziesz? Pogadamy później, jak będziemy wracać do pokoi. Przepraszam, Gabriel. Jasne, nie ma problemu. Przepraszam. Mogę w czymś ci pomóc? Nie. Wybacz. Przypominasz mi po prostu kogoś, kogo kiedyś znałam. O, rozumiem. Chciałabyś może potowarzyszyć mi przy treningu? Wiesz, nie jestem przyzwyczajona, by trenować sam, a przyjaciel mnie wystawił. Jasne. Czemu by nie? Dzięki. Wybacz, że pytam, ale co taka młoda dziewczyna robi w takim miejscu jak to? Czekaj, czy ty w tym momencie traktujesz mnie jako słabą? Nie, broń Boże. Tylko nie spodziewałaś się tej osoby o takiej posturze. Wiem, że jestem drobna, ale moja głowa stanowi większość mojej przydatności. Należysz do adeptów na żołnierza? Ach to. Niestety nie udało mi się zdać egzaminów, ale przyjmuję tu praktyki. Jeden z żołnierzy wyższych klas zauważył moje możliwości planowania. Wiesz, to było bardzo miło, kiedy podszedł do mnie tamtego dnia. Tak szczerze, to wiele mu zawdzięczam. Trenuje mnie, bym mogła później zostać przyjęta do piechoty. A jak wykazujesz się lepszymi umiejętnościami, to można ponoć przejść do projektu. Chcę próbować. Tak zdecydowałam. W takim razie będę trzymać kciuki. Może kiedyś razem udamy się na misję. Mam taką nadzieję.
Chyba powinienem skończyć. Nic mi dzisiaj nie wychodzi. Słuchaj, masz zablokowane mięśnie w przedramieniu. Albo to przemęczenie, albo złe użytkowanie. O, to źle? Robisz w tym momencie z siebie idiotę? Nie. Dlaczego? Postanowiłeś dostać się do projektu żołnierza i nie wiesz, jak masz balansować ciałem? Co będzie z ciebie za żołnierz? Wprawdzie nie był to mój pomysł. Dość! Czego was tam w ogóle uczą? Czy ty uważasz na tych treningach? O nie! Od teraz będę odpowiedzialna za ciebie. Wiesz, jakby zareagował król, gdyby opuścił go taki kandydat? Porażka! Czekaj, czy ty mnie w tym momencie pochwaliłaś? Co? Nie, ja tylko... Dobra, starczy. Angel na mnie czeka. Wybacz, Garcia. Do zobaczenia! Nawet się nie przedstawiłem. Gdzie cię wywiało? A co cię to obchodzi? Dobrze się bawiłeś z Saną i Korem, co? O co ci znów chodzi, co? Zostawiłeś mnie, twojego najlepszego przyjaciela dla ledwo poznanych typów? Nick, spójrz na siebie! I co w tym złego? Jestem sam w stanie zapewnić sobie towarzystwo. Ach tak? To ja już nie jestem twoim towarzyszem? Jesteś zazdrosny. Jestem i co z tego? Od dzieciaka byliśmy przy sobie, a teraz co? Pamiętasz nawet o tym, że chciałem z tobą dzisiaj porozmawiać? Zapomniałeś, tak? To świetnie, bo już niczego do obgadania nie mam. Ja przepraszam. Nie chciałam, żeby to tak wyszło. Jutro porozmawiamy, dobrze? Tym razem to ja chcę zacząć. Dobranoc. Nie mów dobranoc. Dlaczego? Kojarzy mi się z pożegnaniem. Bo to jest pożegnanie. Widzimy się jutro, prawda? Nie chodzi mi o takie pożegnanie.
Ostatnio mam koszmary. Leżę na zimnym piasku. Moje ciało jest wycieńczone, a mój wzrok wpatruje się w zachmurzone niebo. Czuję się, jakbym umierał. A później ktoś mówi: dziękuję, Gratia. Następuje cisza, a później, nie wiem dlaczego, ale osoba obok mnie wstaje, odwraca się i mówi: dobranoc. Wiem, że to koszmary, a za każdym razem nie chcą wyjść z mojej głowy. Ale już nieważne. Śpij dobrze. Do zobaczenia rano. Racja. Do jutra. Nie tylko egzaminy do projektu. Ja nadal muszę popracować nad tężyzną. Aha, myślę, że z twoim ciałem nic już się nie da zrobić. I kogo to obchodzi, co? Ciebie? No chyba, że tak. Spójrz na to z innej strony. Gotowi na dzisiejszy wycisk? Wiadomo. Czekaj, dlaczego wycisk? Ach, Garcia! No co? Ostatnio się wyłączasz. Treningi w parach. Przygotowujemy się do projektu. O, racja. No właśnie. Chodźmy teraz. Nie mam zamiaru się spóźniać. Zaraz przyjdziemy. Jasne. Pospieszcie się. Odnośnie wczoraj... Myślę, że przydałoby się ochłonąć. Co powiesz na późniejsze wyjście na stołówkę czy ryby? Brzmi dobrze. To dzisiaj po zajęciach. 17? Ustalone. Jasne. Auć! Jezu, wybacz. Nic ci nie jest? Nie, nic mi nie jest. Na pewno? Za bardzo się martwisz. Nie jestem jakąś księżniczką, którą trzeba rozpieszczać. O, okej, rozumiem. Właściwie to powinnam już wracać. Jest późno, a Angel ostatnio zdenerwował się, widząc mnie na korytarzu o tej porze. Tak, faktycznie.
Właściwie... Ostatnio nazywałaś mi Gracja. O jeny, to nie ty. Przepraszam cię bardzo. Nie. Po prostu chciałem się upewnić. Luna Freya, prawda? Tak. Nie pamiętałeś? Znaczy, pamiętam. Ale też się zmieniłaś. Coś mi świtało, ale nie byłem pewien. To zdziwiony, co? Właściwie to tak. Jak to dobrze mieć starych przyjaciół. Chciałabym spędzić z tobą więcej czasu, jednak jak wspominałam, Angel nie będzie zadowolony. W takim razie do jutra, prawda? Tak, został tydzień. To będzie już raczej ostatni moment, żeby spotkać się przed egzaminem. Będę trzymać kciuki. Dzięki. Nie ma za co. Do jutra! Cześć. Jak trening z Luną? Jak zwykle trochę spięty. Czekaj. Jak zawsze. Musisz popracować nad głową. Skąd Nie wiedziałeś? przyszedłeś na spotkanie, a po drodze z ambulatorium widziałam Lunę. Jezu, Nick, przepraszam, zapomniałem. Spoko, spodziewałem się. Proszę, nie obrażaj się. Wynagrodzę ci to. Nie musisz, wystarczająco dużo zrobiłeś. Dzięki za chęci. Nikodem. Innym razem, jestem zmęczony. Dlaczego wracałeś z ambulatorium? Czy to ważne? Idź spać. Nick. Nie mam siły na wytłumaczenie. Jutro ci powiem. Cześć, śpisz? Gdzie Nick? O, nie wiem. Może już wyszedł. Gdzie idziemy? Nie mieliśmy przypadkiem w czwórkę potrenować przed? Tak, mieliśmy. To dlaczego nie idziemy do... Sana, idź do Kora. Zaczynam tracić co do ciebie zaufanie. I tak, na początku było miło. Ale od kilku tygodni nasze spotkania sobie odkładasz, kręcąc się z jakąś laską, która nawet nie należy do naszej kadry. Wystawiasz przyjaciela. Wiesz nawet, co sobie z tym zrobił? Współczuję i to cholernie współczuję Nikodemowi. Że to akurat z tobą musiał przejść tak wiele, a teraz nie jest w stanie się od siebie odwrócić. Za każdym razem, gdy do nas przychodził, po kolejnym nieudanym spotkaniu wyrywał z siebie każdą dobrą cząstkę siebie, obwiniając się nawzajem. Trzeci. Za czwartym czy piątym razem było gorzej. Ale nagle obudził się. Obudził wielki przyjaciel, w końcu przejrzawszy na oczy, by później ponownie odstawić go na dolną półkę. Nie potrzebuję słuchać morałów, które nie przyczynią się do niczego. Przestało ci zależeć, co?
Hej, hej, chłopaki, nie widzieliście może dość krępego chłopaka o czarnych włosach? Mniej więcej w moim wieku? Nick, stary! Nie wiesz, jak się wystraszyłem. Myślałam, że już zrobiliście kupę klumpu. O, serio? Dlaczego? Przecież wszystko jest w najlepszym porządku. Rano? Nie było cię rano. Myślałam, że razem pójdziemy jeszcze potrenować. O, to przepraszam. Musiałam udać do ambulatorium. Chciałem ci powiedzieć, ale spałeś. Spałeś jak dziecko. Nie miałem sercu cię obudzić. Ej, dobra! Rozumiem wszystko, ale to... Z roku na rok wasza obecność mnie zadziwia. To zaszczyt stać przed wami, obserwując, podawać podpowiedzi. Witam was ja, Cepheus, młodzi nadziei tego zepsutego świata. Wasza obecność to honor. To istota, którą przyjmujemy sobie do serca, szczerze nie dowierzając, patrząc na wasze twarze z osobna. To my będziemy wprowadzać was w świat przyszłości, którą razem zbudujemy. Nie będzie ona łatwa. Napotkamy wiele sprzeczności losu, kłód podrzuconych nam pod nogi oraz niespodziewanych śmierci. Tego niestety nie uda nam się odwołać. Z czasem sami będziecie musieli dbać o swoje dobro, nawet w krytycznych momentach. Przychodząc tutaj, podaliście swoją duszę w nasze objęcia, jednak nie zawsze będziecie chronieni naszą obecnością. Decyzja jest zależna jedynie od was. Jeśli to rodzina, wolność czy bezpieczeństwo jest ważniejsze od samej służby, odwróćcie się i odejdźcie. Nie jest nas wielu, jednak to, co usłyszycie, zobowiązuje was do pozostania w projekcie. Bez odwrotu.
Niesamowite. Tak łatwo odstawiacie swoje dawne życie dla dobra sprawy państwa. Gratulacje! Witajcie w projekcie B341A. Od teraz będziecie szkoleni na dotychczasową armię Mokradłego Króla. Wasze nowe życie będzie pełne pracy i treningów, byleby pozostać na nogach i mieczem w dłoni. Nie potrzebujemy tutaj mięczaków i trupów. Ale już nie ma odwrotu, prawda? Będziecie trzymać się w grafiku wszystkich. Nie będzie mowy o żadnej dobroci. Nawet jeśli macie jakieś przeciwwskazania czy brak możliwości. Wasz trening zaczyna się od jutra, trwając niezwłocznie do 7 miesięcy. Na sam koniec przyznając wam miano Kapiteusa. W tym czasie sami z siebie zrezygnować nie możecie. Będą szkolić was do momentu, gdy nie przekroczycie własnych granic. No chyba, że trafi się taka osoba, w której nie będziemy już widzieć nadziei. Sprawa jest prosta. Zostajecie w grze. No może trochę inaczej, będąc członkami piechoty. Przechodząc przez tą bramę, stajecie się żołnierzami. Niezależnie, czy zostaniecie Kapiteus, czy piechotą. Wasze życie zależy od tego momentu od nas. Witajcie, młodzi nadziei tego zepsutego świata. Hej Nick, wszystko w porządku? Ha, nic mi nie jest. Dzięki. Nie ma sprawy. Nie podoba mi się to. Ostatnio za często przychodzi. W sensie, wiesz, współpracują ze sobą, są najbliższą linią obrony króla. Jednak on zjawia się zawsze na moich osobistych zajęciach. No ale naszą grupą kieruje Kadaj. Nie powiem, że zdziwiłem się, kiedy podzielili nas na 3 grupy, a nie 4. Ten gość za bardzo sobie ceni, by nie przyjąć chociaż 4-osobowego zespołu praktyki. Może ktoś wpadł im w oko? O, no wiesz, nie byłbym tego taki pewien. Jestem przecież... Ja też tu zawsze jestem, Cepie. A, no tak, wybacz. Sami się zastanawiam, czy nie masz jakichś nieudogodnień. Ha? Taki z ciebie przyjaciel, co? Ojejku, myślałam, że się przyzwyczaiłeś. Rzucasz mi wyzwanie? Obstawiam, że teraz nawet mnie nie drażnisz.
wydaje się obiecujący. Co sądzisz? Brak mu techniki, ale zgodzę się, ma talent. Prawda? W tym roku można powiedzieć, że nam się poszczęściło. Tylko jeden. Co tylko jeden? Tylko jedna osoba nakłada się na nasze wymagania. Reszta jest zbyt wątła. O, spodziewałem się tych słów. Ale nakazu nie zmienię. Każdy zostanie wyszkolony dalej. Ale jeśli tak ty o nim sądzisz, czy sam nie weźmiesz go pod swoje skrzydła? Jakbyś trafił w sedno. Myślałem nad tym. To super. Kiedy w końcu zaczynasz robotę? No co? Myślałem, że wiesz, z czym się to wiąże. Oj, stary, tyle ci jeszcze potrzeba praktyki. Przemyśl to dobrze. Wiem, z czym wiążą się twoje słowa. Aż za bardzo. Cześć wam ludzie! Jak ta? Hej Nick, co tu się właściwie wyrabia? Jeśli to nie problem, ja i mój przyjaciel wyjdziemy. Nie chcę robić problemów. Skąd ten pośpiech? Garcia Gabriel Sangster, prawda? Tak? Mogę w czymś pomóc? Mamy potrzebę porozmawiania z tobą. O, dobrze? Chcesz rozmawiać z duchami? Reszta czeka na sali treningowej. O, okej. On tu zostaje. Co? Twojego kolegi to nie dotyczy. Ale... Garcia. O co właściwie chodzi? A, czyżbym znowu coś obalił? Wykurzą mnie stąd. Nie. Nie może być. Robiłem wszystko, co mi przypisano. Sami nauczyciele nawet zwracali uwagę na moje postępy. Ale Nick... Cholera! Patrzył na mnie z przerażeniem. Jego wzrok wręcz błagał mnie, bym wrócił z nim do pokoi. Nie pasuje mi to wszystko. To, jak staram się ukryć, gdy uwaga Sefiusa była skupiona tylko na nim. Ten gość... Nie. Ta cała czwórka. Coś mi tu ewidentnie śmierdzi.
Ja naprawdę nie wiem, o co chodzi. Zamieniłem? Mogę coś zmienić? Spokojnie, młody. Odetchnij. O, dobrze. Okej. Ja przepraszam. Nie wiem, czy zrobiłem coś nieodpowiedniego. Postaram się poprawić, ale proszę nie wplątujcie w to Niko i reszty. To moja wina i wie... Hej, młody. Tak, wiem. Przepraszam. Nic nie przeskrobałeś. Nie musisz się martwić. Tym bardziej nie wplątaliśmy w to twojego chłopaka. Gadaj, to trudny orzech do zgryzienia. Przepraszam. Nie obawiaj się nas. Jeśli czujesz presję, będąc z nami w pomieszczeniu, przypomnij sobie, że najmłodszy z nas jest jedynie o 2 lata starszy od ciebie. Chodź, śmiało. Myślę, że ucieszy cię ta informacja. Jesteś pewien, że nie chcesz z nimi porozmawiać? Nie. Będzie lepiej, jak wszystko zostanie poukładane jak teraz. Ta informacja może go wybić, a nie tego spodziewamy się po jego awansie. Awansie? Czy to znaczy... Zgadza się. Od kilku tygodni myślimy nad przydzieleniem ci osobistych lekcji oraz mentora. Oczywiście wszystko zależy od ciebie. Twój plan będzie różnił się od teraźniejszego. Będzie zabierany na misje oraz brany w udziale innych zajęć. Jednak dzięki temu od razu wślizgniesz się w naszą klasę. Chwila. Ja nie wiem, co powiedzieć. Znaczy, jestem zaszczycony. Bardzo. Ale czy to dobry wybór? Nie jestem pewien. Nigdy przed szkołą nie interesowałem się wojną. Twoje umiejętności mówią za siebie. Jesteś wartym uwagi obiektem do zostania Capiteus. Ale nie jestem pewien co do swoich umiejętności. Co jeśli nie dam rady? Jesteś tutaj, by się tego nauczyć, a same oczy króla widziały twój zapał. Ło! Sam król to przyznał. Nie widział cię osobiście, oczywiście, jednak to dobrze wróży. Zwłaszcza, że to sam Sepius nam to zaproponował. Garcia Gabrielu Sangster. Otrzymujesz ode mnie z żołnierza Capiteus 2 stopnia możliwość rozpoczęcia praktyk. Czyniąc cię moim uczniem, a mnie twoim mentorem oraz opiekunem. Ja zgadzam się. Naprawdę dziękuję. Z taką obroną sam czas nie będzie w stanie nas zatrzymać. Co uczyni śmierć? Potrzebujemy więcej takich jak on. Jeden da radę zatrzymać jedynie czas. Nad śmiercią nie da rady. Myślałem nad jednym. Nie, Seb, to zbyt lekkomyślne. Spojenie wspomnień może uczynić odpowiednią stronę. Stworzymy monstrum, które będzie w stanie ją zatrzymać. Nick. Czy widzieliście Nika? Co ci tak śpieszno? Był tutaj? No tak. Był z nami na porannych treningach, kiedy ty... Tak, wiem. Kiedy ja zajęty byłem innymi wzorami. Gdzie Nick? Oddzielił się od nas, kiedy wracaliśmy do kwater. Powiedział, że musi z kimś porozmawiać. Z tego co pamiętam, szedł razem z Njordem do rycerskich sal treningowych. Czekaj. Z godzinę temu? Tak. Wiesz, że zazwyczaj około 16 kończymy nasze zajęcia. Coś nie tak? Nie. To znaczy, wracałem tamtędy, wpadłem na grupę osób. Nick znów był nękany, co? Nie, znaczy... Czekaj, co? Rozmawiał z pierwszym, Sepius, ten wysoki z warkoczami, do momentu, kiedy... To nieważne. Co Njord chciał od Nika? Skąd mamy wiedzieć? Ten typ stawia siebie w najwyższej uwadze, a gdy coś mu nadzwyczaj nie pasuje, po prostu się tego pozbywa. Ale gdyby
wychodził z Nikodemem, zdawał się dość odprężony i zabawiony. Jakby znalazł kolejnego koleżkę do swojej bandy. Nikt nigdy nie zakolegowałby się z taką osobą jak on. Ma zbyt trudny charakter, by z kimkolwiek się poznać. Jeszcze to wzmianka o wujkach. Tym bardziej muszę go znaleźć. Gdyby była możliwość, że znów w nią wpadł, przesiaduje teraz najprawdopodobniej w ambulatorium albo w pokoju. To dlatego lądował w ambulatorium. No geniusz! Dobra, idź szukać swojego zbłąkanego, biednego księcia. Dokładnie. My, w przeciwieństwie do ciebie, pracować musimy ciężej, by dostać się do programu. Gdybyś to ty czasami zatroszczył się o mnie, jak on dba o niego. Czy ty mnie w tym momencie dyskryminujesz? Chociaż takiej pozycji jego brakło w ambulatorium. Tylko cholera. Tym razem mógłby tam nie pójść z powodu dużej ostatniej obecności tam. Dłużej? Tak, Garcia. Nawet nie wiesz, co się dzieje z swoim przyjacielem. Musisz wziąć się do siebie, jeśli chcesz zostać rycerzem. Nikt nie będzie chciał mieć za ciebie obrony. Ale rodzina jest na pierwszym miejscu. Jak jej nie potrafię uchronić, co dopiero honor. Hej, Nick! Słuchaj, stary, nie uwierzysz? Gdzie cię wywiało? To naprawdę ładne. Szukałem cię. Nie chcę naciskać, ale ta cała sytuacja z Njordem... Nie, przepraszam. To moja wina. Horci powiedział, nie? Ja trochę tego nie rozumiem. Może w tamtym momencie nie myślałeś o innych rozwiązaniach, że takowe są. Ale gdybym był to ja, nigdy bym się nie poddawał. Wiesz, pod tym względem, by zwrócić się do kogoś o wsparcie. Czy sam spróbował mi się stawić?
łatwiej powiedzieć niż zrobić. Nie jestem tobą, nie jestem tymi wszystkimi wielkimi napakowanymi gościami. Nie ma psychiki i ciała, by komukolwiek się sprzeciwić. Jestem jedynie tym małym brunetem, któremu głos się załamuje przy drugim słowie. W początku chciałem być taki jak ty. Cokolwiek nie zrobisz, zawsze wychodzi ci to świetnie. Możesz spełniać marzenia innych. To spełnij twoje. To tak do cholery nie działa, Gabi. Twoje zdanie Kapideneus nie zmieni nagle tego, że ja również nim będę. Sam muszę zapracować na to, nad czym marzyłem od dawna. I tak wiem, po co szukałeś mnie przez kolejne kilka godzin. Gratuluję awansu. Cieszę się, że chociaż jednemu z nas udało się zrobić to szybko. Nick, słuchaj, ja naprawdę chciałbym, byś był na moim miejscu. Każdy by chciał, Gabriel. Ta szansa przypadła tobie. Twój ojciec pewnie jest tam teraz dumny, co? Zawsze marzył, abyś ty nim został. Też jesteś z siebie dumny, prawda? Pamiętam, jak jeszcze jako małe dzieci bawiliśmy się w rycerzy. Podróżnik to była przykrywka, tak? Gdy za dzieciaka dowiedziałeś się, że moje marzenie jest takie samo jak ty, zmieniłeś to, bym to ja miał bardziej otwartą drogę. Odstawiłeś własne sny, by mnie popchnąć w ich kierunku. Doceniam to, cholernie to doceniam. Ale los chciał inaczej, prawda? Kiedy to ja trenowałem 3 razy więcej od ciebie, Sepius i Kadaj zauważyli ciebie. Kto by patrzył na takiego jak ja? Co najwyżej będę kisił się w piechocie. Ba! Już się kiszę. Po innej szansy dla mnie nie ma. Jest. Nie dopuścimy do tego, by tak to się skończyło. Nawet jeśli sam będę musiał pracować x razy więcej, nie chcę, by znowu odstawiona cię z dala od marzeń. Prawimy, że sam Sefius będzie zmuszony przyjąć cię w swoje praktyki. Tak, by inni nie mieli nic do gadania. Nie chcę prosić cię o tak wiele. Jednak bądź przy mnie. Ty to ja będę wspinać się za tobą. Dwie minuty spóźnienia. O. Oh man, tylko 2 minuty. To nie jest w ogóle tak dużo. Tak wiele musisz się jeszcze nauczyć, szczeniaku. W dzisiejszych czasach czas gra kluczową rolę. Ja, jako twój mentor, muszę trzymać za ciebie wartę. Odpowiadać za wszystkie twoje głupstwa. Czas pokoju się skończył.
Wbij to sobie do głowy. Jest, sir. Bez zabawy, rusz się. Mamy trening do rozpoczęcia. Niecała minuta. Robisz postępy, Nick. Naprawdę? Tak, to naprawdę zadziwiające. Twoje ciało szybko przyzwyczaiło się do wykonywanego wysiłku. Mięśnie stały się bardziej widoczne, a twój refleks i szybkość wzrosły. Twoja praca popłaca, nie powiem. Jednak znam twoje limity. Mięśnie lewej tylnej nogi są przeraźliwie ściągnięte, jakby miał się zaraz oderwać od ciała. Ścięgna w obu przednich nogach pulsują aż do czerwoności, a oddech nie wyrównuje się tak szybko, jak powinien. No co mam zrobić? Zaprzestać, czy może w tym momencie próbujesz wkurzyć mnie z tego miejsca? Znów zaczynasz? Nie zależy mi na sławie. Dobrze o tym wiesz. Nie chodzi mi teraz o rywalizację. Co jest ze mną nie tak? Że moje ciało nie pracuje tak, jak powinno. Kochany, nie bierz tego do siebie, ale on próbuje ci w tym momencie powiedzieć, że nie jesteś na razie gotowy, by służyć w wojsku. Nie jesteś podobnej postury i kondycji co reszta, ale myślę, że da się to odpracować. Ta, dzięki. Hej, Nick, to nie miało cię... Nie jestem zły. Bardziej wdzięczny za uświadomienie mi tego wszystkiego. Idę czekać na Gabi. Do później. Jego treningi kończą się za 2 godziny. Cześć. Coś się stało? O, nie. Czekam na kogoś. Szef już skończył swoje praktyki, więc Gabriel powinien być w koszarach. Nie wiedziałem. Dzięki. Przepraszam. Luna Freya? Niko! To ty? W całej okazałości. Jeny, ile to minęło? 7. Chłopie, 7 lat cię nie widziałam. Tak, ciebie też miło widzieć. Co u ciebie? Tak, wiem, mam dziwne pytania, ale po prostu... Nie wiesz, od czego zacząć, co? Dokładnie! Jeny, wiesz wszystko, co chcę powiedzieć. To tak niesamowite. Ach, ten Garcia. Nie powiedział mi, że też dostałeś się do kadetu. Kolejnym razem będę musiała go za to zbesztać. Co za oszust!
Wszystko w porządku? Tak. Tylko bardzo się zmieniłaś. Wydoroślałaś. O, dziękuję. Nie powiem, że rozpoznałam cię na początku, bo nie jest to prawdą. Jesteś szczuplejszy, twoje włosy są krótsze i nie masz tej białej linii na twarzy. Racja. Nie pamiętam nawet kiedy. I twoje oczy są teraz tak krystalicznie czerwone. Podobają mi się, są piękne. Dziękuję. Wprawdzie powinienem wracać do Garcji. Co? To ciekawe. Gdy rozmawiałam z Garcją, tak samo ją zakończyliśmy. Wypowiedzeniem tych samych czy podobnych zdań w tym samym czasie. Jesteście do siebie tak podobni. Jesteście ze sobą blisko. Tak, można powiedzieć. Niezapomniany przyjaciel, co? Można tak powiedzieć. Gabriel jest niesamowitą osobą. Nie sztuka się nim nie oczarować. Dobrze, ale mniejsza o to. Muszę niestety iść. Dobra, wprawdzie ja też. Powiedz temu szczeniakowi cześć ode mnie. Nikt! Wypuścili mnie wcześniej, pierwsi mieli podobno jakąś sprawę do obgadania, więc tak pomyślałem, czy nie chciałbyś pójść ze mną teraz potrenować? Wiesz, tak jak ci obiecałem. Tak wiem, ale myślałem, czy nie dać sobie dzisiaj odpocząć. Jasne, nie ma problemu. To co powiesz na wypad nad rzekę? Albo wiem, w pobliskiej wiosce otworzyli nową karczmę. Mają tam podobno niesamowity gulasz. Zastanawiałem się, gdzie ten cały czas uciekł. Wtedy, kiedy miałem gonić ciebie i moich marzeń. Gdzie on tak uleciał? Jak ziarenka piasku w kruchej dłoni. Proszę, śmiało. Boisz się? Tak, znaczy, nie wiem. To wszystko po prostu nie chce przyjść mi do głowy, co uzyskałem przez ten czas. 5, 3, 4, 5 miesięcy. Nie wiem, co o tym wszystkim myśleć. Po 5 miesiącach udało mi się zdać te wszystkie egzaminy i w końcu jestem tutaj. Ale tego chciałeś, prawda? Tak myślę. Ostatnio to pani sprawuje moje obowiązki. Coś się stało z panem Sefiusem? Och, można by tak powiedzieć. Oni kadaj badają pewne czynniki. Ach, rozumiem. Dalej nie mogę już z tobą iść. Moja osoba już postawiła tam stopę. Teraz twoja kolej.
Garcia, uważaj na siebie. Idź już, on nie lubi czekać. Hej, Nick. Wszystko w porządku? Chodzi o Garcję. Nie. Nie kłam. Twój ton sam odpowiada na moje pytanie. Ja nie wiem, co o tym myśleć. Jestem zbyt bardzo zagubiony. Zagubiony. Co przez to słowo myślisz? Twoje myśli ciągle gdziekolwiek odpływają? Czy może ciało? Nie. To nie o to chodzi. Zazdrościsz mu? Nie wiem. To z twojego powodu on się tutaj pojawił, prawda? Chciał utrzymać się w twoim towarzystwie do końca. Chciał mnie wspierać. Wspierać w realizowaniu marzenia, a wyszło, że to on dosięgnął go przede mną. Pragniesz tego? Pragnę czego? Zostania mordercą. Odludkiem, który będzie odbierać życia. Ja... nie wiem. Nikodem! Słuchaj, żeś mnie. Jezu, mam nadzieję, że w niczym nie przeszkodziłem. Nie, właściwie rozmawialiśmy o to... Nick jest chory. Co? Źle się czujesz? Boli cię głowa, mięśnie? Znów Niort wczepił się w bójkę z tobą? Mówiłem, że to nie jest dobry pomysł. Czy to zadrapanie Garcia! na odsłoń Nic grzywkę. mi nie jest. O. Po prostu znów mam problem ze swoją psychiką. Mam gorszy dzień. Przejdzie mi. Na pewno nie chcesz, żebym ci w czymś pomógł? Jezu, Gabi! Nie wykrwawiam się w tym momencie przed siebie. Też byłbyś tak zmotywowany, gdyby prawdziwe niebezpieczeństwo było w moim pobliżu. Tak, co to za problem? Za nic w świecie nie pozwoliłbym, by coś ci się stało. Na serio, Nick. Masz chłopaka, który dosłownie umrze dla ciebie. A ja nawet nie umiem poprosić Koro o małe wyjście. Dlaczego wy macie we wszystkim prościej? No co? On nie jest moim chłopakiem. Nie chodziło mi o tę definicję słowa chłopak. Ta, dobrze wiedzieć. Dobra, mniejsza o to. Nie wiem, o co ci dokładnie chodziło z tym twoim całym przedstawieniem, ale myślę, że miałeś to wszystko w zasięgu ręki. Nie, to nie ma sensu.
Luna? O, Niko! Miło cię widzieć. Na pewno wszystko w porządku? Tak, wszystko w porządku. No dobra, po prostu kręciła się tutaj z dobre 15 minut. Naprawdę? Nie wiedziałam. Znaczy, wiesz, chodzi o... To koniec z moimi praktykami. Praktykami? Nie wspominałaś może, że idziecie na nich świetnie? Bo tak było, ale od tych 5 miesięcy moje myśli uciekają. Nie mogę się skupić na tym, co powinnam robić. Angel wczoraj przyznał mi się do tego, że przez ostatnie 3 miesiące trzymał mnie tutaj z własną niekorzyścią. Zepsułam to wszystko. Tak bardzo chciałam zdobyć to wykształcenie, jeśli mogę to tym nazwać. Nie będę już miała otwartej ścieżki do pomocy innym ludziom. Przez to wszystko nie mogę się skupić. Moje ciało reaguje na taki nie tak, jak powinno. Zostało mi już tylko zostać dobrą córką rodziny Omaj i czekać na ślub ustawiony przez moich rodziców. Zmarnowałam moją jedyną szansę. Od dziecka tylko nauka dobrej postawy, wychowanie, jak powinna zachowywać się prawdziwa kobieta, nie mając nadziei na własne marzenia i pragnienia. Ale przyjęli mnie tutaj. Moje marzenia były już bliskie, ale ja jak zwykle wszystko zepsułam. Chciałabym po prostu żyć normalnie, z własną wolą i zachowaniem, a nie biegać z lewa na prawo pod zarządem rodziców. Niko, co ja powinnam zrobić? Luna trzymała się jego boku każdego potrzebnego dnia. Była w stanie wspomagać go w każdej możliwej sytuacji, posyłając uspokajający uśmiech, pocieszające słowa, czy czasami brała go w swoje ramiona. Od dnia, gdy otworzyła się na niego, ich osoby starały się zbliżać w każdy możliwy sposób. Dawne dziecinne zauroczenie wracało z każdym kolejnym spotkaniem oraz małą nadzieją zauważenia. Z nadzieją na odwzajemnione uczucia. Jej zielone oczy wlepione były w jego ciemne loki, raz błądząc po jego szyi. Czuła się dumna, gdy po raz kolejny poprosił ją o spotkanie. Mimo że jej rola w tym miejscu już się zakończyła, wracała tu za każdym razem, byleby usłyszeć o kolejnym zażaleniu od strony Nikodema. Wtedy nie wiedziała, że chłopak stojący po jej stronie specjalnie opuszczał zajęcia, byleby się z nią spotkać. Co cię znów niepokoi? Wprawdzie? Nic. Nic, mówisz? Mam się ciebie martwić? Nie. Dlaczego? Po prostu się zdziwiłam. Zazwyczaj przychodziłeś do mnie ze swoimi problemami wtedy, kiedy czułeś się opuszczony. No wiesz, byłam takim twoim psychicznym kołem ratunkowym. Ale przede wszystkim jesteś moją przyjaciółką. Nie mogę spędzać z tobą czasu? O! Na ten moment jesteś jedyną, do której mogę się zwrócić. Kor zajęty jest już bliskimi egzaminami, by zostać kapitaneus, a Stefania stara się powrócić w swoją formę na dawne tory. A Garcia? To dość wrażliwy temat. Niko. Nic mi nie jest. Gabriel zajęty jest swoimi sprawami, ja własnymi. Nasze zajęcia już nie powielają się wprawdzie. Nie widzimy się tak często jak kiedyś. Budujemy się jedynie przy jego powrocie, gdy ja jeszcze nie śpię. Broci rzucami jedyne przyjacielskie cześć.
i zajmuje się swoimi pracami, wracając odpoczywać. Przeszkadza ci to? Nie, to dość powszechne. On może myśleć inaczej, wiesz? To znaczy? Może czeka, aż mu odpowiesz i sam coś zaproponujesz. Proponuję, nawet zbyt wiele. I wiem, docenia to, że się staram utrzymać nasze relacje w tym samym miejscu, ale nie czuję już tego braterstwa, co kiedyś. Jakbym oddalał się ode mnie, a ja nadal był w zasięgu ręki. Tak bardzo staram się go dosięgnąć. Jego status, ale ja wciąż jestem za słaby. Niko, nie jesteś słaby. Jestem. Spójrz na mnie, a na Garcię. Tak bardzo chciałbym być nim. Niektórzy lubią cię za twoją prostotę, wiesz? On też ją lubi. Gdzie ta intryga, którą zauważyłem 6 miesięcy temu? Gdzie ten zapał marzenia? Tak szybko się skiepścić? Szczeniaku? Daj mi spróbować ponownie. No ależ proszę. Co mam zrobić, by moje mięśnie tak szybko się nie kurczyły, Sefiusie? Potrzebujesz odpoczynku. Kiedy ostatnio pozwoliłeś swojemu ciału odetchnąć? W twoim planie jest czas na wystarczający odpoczynku i rozchwiania myśli. Jak tylko nabawisz się kontuzji, nic nie ulegnie zmianie. Jednak na to nie mamy już czasu. Zarządzaj czasem z głową, tak by na wszystko starczyło odpowiednio dużo chwil. Tak by i została cząstka tchnienia. Więc teraz rozpoczniesz plan jutrzejszego dnia, bez żadnych nowych ustaleń. Znikaj. Nie chcę jeszcze bardziej nadciągnąć twoich ścięgn. Tak jest. Mówiłeś już mu? Zbyt dużą wagę przywiązujesz do tej sprawy. To jest duża sprawa, Sephius. Ochotników mamy z każdym dniem mniej. Coraz więcej osób odkłada sobie twoje wymyślone zajęcia i opuszcza wyznaczone treningi. Bez żadnej zachęty nie popniesz ich w stronę Kapitaneus. Nie uda ci się rozbudować tej armii. Bez nich nic nie zdziałasz. Nie będzie takiej potrzeby. Jak to nie będzie takiej potrzeby? Król dosłownie zabije nas. Nie zrozumie twoich odpowiedzi, bo młodzież jest buntownicza. Przejrzyj na oczy, Sephius. W tym tempie era nadejdzie 2 razy szybciej. Powiedziałem, że nie będzie takiej potrzeby. Pracujemy nad czymś, co pomoże nam w realizacji armii, bez jakiejkolwiek aranżacji tych dzieciaków. My? Śmierci czas, bo tak nazywają się ci, co mnie stworzyli. Ci, którzy pomogli stać mi się tym, kim jestem. Opracowali plan Capiteus. Ci, którzy wprowadzą wiele istnień na tę planetę.
Halo, ktoś tu jest? Jej ciało zastygło w miejscu wraz z położeniem delikatnego materiału na jej oczy, a postać po raz kolejny okrążyła jej ciało, stojąc obok. Gdzie mnie zabierasz? Spytała. Jednak postać pokręciła jedynie głową. Nie pytała ponownie. Dziękuję za odprowadzenie. Nie było trzeba. Tam nie jest bezpiecznie. Taka delikatna dziewczyna nie powinna zapuszczać się w tamte tereny. Umiem o siebie zadbać. Nie wątpię. Jesteś rycerzem. Jestem. Waszym zadaniem nie jest przypadkiem chronienie nas? Nie każdy z nas tym jest. Zwłaszcza w terenach, w których się najczęściej znajdujesz. Niektórzy kadeci są nieznośni. Chcesz mnie stamtąd wkurzyć czy chronić? Ale rozumiem, nie należysz do tej części. Przepraszam za kłopot. Mogę cię ochronić. Doceniam to, ale już nie będzie takiej potrzeby. Przy okazji zaprzeczyłeś właśnie samemu sobie. Jestem prostą dziewczyną ze wsi, nie kadetką. No cóż, to wszystko już nie jest takie trudne jak kiedyś. Od ostatnich treningów twoja postawa uległa zmianie. Widzę to. Jednak spięcia wyszły z przemęczenia, widzisz? Tak. Zaszczyt trenować twojego boku, mentorze. Podnieś głowę, Gabriel. Zasłużyłeś na to. O, dziękuję. Gdybyśmy w armii mieli co najmniej 200 takich jak ty, żadne zagrożenie nie byłoby nam straszne. A teraz odpocznij. Doczekałeś się swojego. Kolejny trening rozpoczniesz pod okiem generała Angel. Będzie to okres przygotowania twojej służby i nauki innych kadetów. Spocznij. Garcia. Tak? Uważaj na siebie przez ten czas. Będę. Dobrego popołudnia, Sefiusze. Mentorze. Ten dzieciak z czasem stawał się bliższy jego serca. W końcu urlop, co? Czekałeś? No tak. I jak widać. Może teraz chciałbyś spędzić trochę czasu? Spraw mi tą przyjemność. Idź ze mną na ryby z okazji 16 urodzin. Dzisiaj jest 26. Jeszcze trochę do twoich urodzin. Zaraz stąd wyjdę i sam sobie pójdę. Ale do 31 jest jeszcze tyle czasu. Dlaczego muszę obchodzić twoje urodziny teraz? Czyli nie chcę spędzać ze mną moich urodzin. Okej. Idioto. Chcę spędzić twoje urodziny w dzień twoich urodzin.
Teraz chodź po prostu odetchnąć jak chciałeś, nie? Ta, chodźmy. W takim razie to randka. Wrócę zaraz do koszar, a ty będziesz spać na wycieraczce przed nimi. Jezu, nie znasz się na żartach. Nieśmieszny. Ale nadal żart. Ta. Nic nie biorą dzisiaj. Wystraszyłeś je. Gdy wczoraj byłem tutaj z Koru, udało się złowić nam serio dużo sztuk. Pewnie rzucił na te jedne ze swoich zaklęć. I po sprawie. Zabawne. Widziałeś ostatnio Lunę? Nie. A co z nią? Znaczy nic. Po prostu od dawna jej nie widziałem. Wiesz, że ogólnie w okolicach kampusu. Ostatnio spotkałem się z nią dobry miesiąc temu, a gdy tydzień temu byłem odwiedzić rodziców, nawet na mnie nie spojrzała. Może znowu ma problemy rodzinne. Możliwe. Tak przyszło mi na myśl. Nie chciałbyś odwiedzić swojej matki? Nie widziałeś się z nią chyba od rozpoczęcia naszej edukacji. Nie chciałbyś się może, nie wiem, pochwalić tym, co uzyskałeś? Zbyt bardzo boję się jej reakcji. Boisz? Gabi? Ja po prostu nie wiem, od czego zacząć. Tyle masz informacji do przekazania, że nie wiesz, od czego zacząć? Powiedz jej to, co najważniejsze. Zostałeś zauważony przez generała, zostałeś rycerzem króla, a za miesiąc rozpoczniesz ostatnie praktyki. Nie, to nie to. Nie powiedziałem wam czegoś. Ja po prostu... W dzień wyjazdu na egzaminy moja rodzina o tym nie wiedziała. Myślała, że jedynie wychodzę gdzieś z tobą, jak zawsze. Szczerze, nie spodziewały się, że się dostanę. Chciałem zostawić cię w tamtym miejscu, byś zajął się sobą, a ja sobą. Ale po tym, jak zareagowałeś na swoją przegraną ze mną, wiedziałem, że nawet jeśli bym się dostał, nie mogę cię tam zostawić. Nie byłem pewien, czy byś sobie poradził. Moja matka nie chciała, bym został żołnierzem i służył armii. Mówiła, że zbyt bardzo przypominałbym jej ojca. Za wszelką cenę nie chciała dopuścić mnie do tego, kim jestem teraz. Nie posłuchałem. Wraz z dniem naszego odejścia zostawiłem jej i babce list. Nie wiem, jak na niego zareagowały. Nie wiem, jak radzą sobie teraz. Beze mnie. Chciałbym do nich wrócić. Bardzo bym chciał. A za każdym razem, jak myślę o podróży do White Lake, przypominają mi się słowa matki. Staniesz się taki jak ojciec. Zostawisz swoją żonę z małym synem, z poprzedzającą kłótnią, która zepsuje wasz związek o 180 stopni. Odejdziesz. Nie będę w stanie stać przed nią z tym, kim jestem obecnie. Nie zobaczy we mnie tego samego mnie. Swojego kochającego syna, który potrafi rozśmieszyć nawet samego diabła. Zobaczy dosłownie kopię swojego męża. Zobaczy wszystkie blizny i zredukowania ciała. Nie chciałam ci mówić. Wiedziałam, jaka byłaby twoja reakcja. Ale postanowiłem. Wraz z nadejściem wiosny moje stopy postawią pierwsze niepewne kroki w moim domu. Z uśmiechem. Ten, co zawsze zawędruje pod drzwi własnego domu, by później odejść ze złamanym sercem.
Wszystko zaczęło się w czasach starożytnych, gdy świat nie był tak bardzo pogrążony w pożodze jak teraz. Naszym światem przewodził król, tak łaskawy dla swoich poddanych, a my byliśmy mu niezmiernie bliscy. Jednak do czasu, kiedy nie zaczął cenić siebie samego zbyt wysoko, starał się dosięgnąć samego Boga, próbując go przewyższyć i zrzucić z niebios. A wraz z czasem, gdy Pan Niebios dowiedział się o jego planach, zesłał na niego i wszystkich, co byli z nim powiązani, straszliwe losy. Oddzielając ludzi od króla, zesłał na nich potwory, zwane gońcami. Potwory te znane były z bezduszności i żądzy krwi. Z dnia na dzień ginęło wiele ludzi, a zmartwione rodziny zwracały się do króla o bezinteresowną pomoc. Gdy świat ludzi stał się zdziesiątkowany, król, zaszyty w swoich bramach, w końcu otrzymał karę. Gońce dopadły tych, o których najbardziej martwił się Pan.